Cześć, witam wszystkich. W dniu dzisiejszym realizacja ekierek pod stringi paneli, które będą zamontowane na ścianie budynku. Południowa ściana, profil zamknięty 40×20 i takie mamy wymiary tych profili: 1,70 m, 130×40. Kąt odchylenia od ściany będzie 73 stopnie. Tutaj mamy taki kątownik nastawny. To jest 17 stopni. I będzie zamontowane to na ścianie południowej. Tak będzie to wyglądało. Już zrobiłem 7 sztuk na 8 paneli. To wychodzi 8 metrów z hakiem, 8,20 długość stringu. I co? Będą takie stopy metalowe. To jest blacha 4 przyspawane do tego. To jest tylko jakaś wypałka, odpad. Będzie troszeczkę większe, żeby można było zamontować na 4 kotwy do ściany. To będzie górna część. Tutaj mamy górną część i tutaj będzie dolna część. I też 4 kołki, w sumie 8 kołków do ściany przez elewację styropianową. Zobaczymy, jak to będzie szło, czy trzeba będzie kotwę chemiczną i szpilki, czy same kołki rozporowe z nierdzewki, z inoxa wystarczą. Zobaczymy. Nie żadne ocynkowane, tylko inox. Albo śruba dwugwint, też jest z inoxa, można zastosować. Nie mam grubej elewacji, także bez problemu to wystarczy taka śruba dwugwintowa, plus kołek rozporowy do tego w zestawie można sobie dokupić. No i co? 2 stringi, czyli będzie 14 ekierek na 16 paneli fotowoltaicznych i trzeci string będzie od spodu na wózku, który już jest zamontowany. We wcześniejszych filmach można zobaczyć, jak to jest wykonane. Pogoda pozwala na otwarcie tematu, zrobienie już po części tej realizacji tego projektu, bo u rodziców skończyłem montaż pompy ciepła, więc trzeba zabierać się za swój projekt, który jest niedokończony. Co daje takie usytuowanie paneli? Mała działka, wiadomo, jest zacieniona, nie ma możliwości zrobienia na tej działce dużego stringu, który będzie skupiał w sobie wszystkie panele. Nie mam takiej możliwości i dlatego zdecydowałem się zamontować 6 kW pików na ścianie południowej i pod spodem 3 kW piki będzie na wózku tym, co już jest. Także w sumie prawie 9 kW piku będzie mocy. No i co? Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Przy tym kącie uzysk energii latem i w skali całego roku wychodzi, że 80% mocy paneli mocy takiego stringu można uzyskać z takiego kąta pochylenia. Są jakieś tam tabelki, kalkulatory, które przeliczają to straty. Nie jest to optymalny kąt ustawienia na lato, ale zimą daje nam to i w okresie jesiennym, tam gdzie mamy już początek taki śniegu z deszczem, że nie będziemy odśnieżać tych paneli i nie będziemy musieli skupiać się na tym, tak? Tracić na to czasu, bo przy takim kącie, przy takim usytuowaniu
Raz, że lepsza będzie produkcja, co prawda uzysk jest znikomy zimą, ale w okresie jesiennym słońce już niżej i spowoduje to, że na pewno będę miał lepszy uzysk w skali roku z takiego montażu niż montaż gdzieś na wiacie z tyłu, która jest w zimie zaśnieżona. Trzeba wchodzić, odśnieżać te panele. Tutaj tego nie będzie potrzeba robić przy takim usytuowaniu. Ktoś powie, że profil stalowy nie może stykać się z profilem aluminiowym, tym co idzie do paneli fotowoltaicznych 40×40 mamy specjalne profile i taki będzie tutaj zastosowany. Wiadomo, że trzeba odizolować taki profil od aluminium przekładką plastikową, która spowoduje, że nie będziemy mieli w tym miejscu korodowania profila aluminiowego. W tamtym stringu na wózku takim mobilnym zrobiłem taką opcję i po prostu nic tam się nie dzieje. Poza tym będzie zabezpieczone podkładem epoksydowym. Do tego pójdzie jeszcze farba poliuretanowa. Tutaj zakupiłem sobie takie coś. Poligraf Pur. Nie wiem, czy to widać. 2,5 litra. Bardzo wydajna ta farba jest. Super się nią maluje natryskowo. Szybko schnie. Odporna jest na zarysowania. Mega, jeszcze raz mega. Malowałem tą farbą konstrukcję na blaszaka. Konstrukcję pod string paneli na tym wózku. Pierwszym co mam to, że też było polakierowane tą farbą. Bardzo wydajna jest. Dobre krycie. Także i zabezpiecza antykorozyjnie i mechanicznie też na uszkodzenia, na zadrapanie jest odporna. Trochę zabawy z tym jest, bo to trzeba później poszlifować, jeszcze powiercić otwory. No jest troszeczkę roboty przy tym. Mamy 14 sztuk takich paneli, później takich ekierek. Później montaż tego na ścianie, trzeba rusztowanie przestawiać. Zrobić to równo w linii, żeby było wszystko na jednym poziomie i dopiero wtedy można przykręcać profile, te aluminiowe łączniki, śruby wpuszczane w rowek teowy. Także tutaj bardzo problematyczny montaż, ale takie odchylenie od ściany powoduje też, że mamy dostęp do wszystkich wtyczek podłączeniowych, te kable zasilające z paneli, co wychodzą z łącza MC4. Możemy serwisować to, doglądać, czy tam się nic nie dzieje, raz do roku zajrzeć. Wiadomo, trzeba będzie podstawić rusztowanie. Nie wiem jak na drugim, na tym najwyższym stringu, bo będą dwa rzędy. Czy da to się później zobaczyć, jak już będzie to zamontowane. Nie będzie możliwości chyba dojścia, bo panel ma 1,90 m. Nie pamiętam jaki jest wymiar. Generalnie na pewno lepiej będzie pod takim kątem zamontować niż 90 stopni pionowo na ścianie, ponieważ uzyski wtedy są jeszcze niższe w przeliczeniu na cały rok, bo trzeba zawsze brać pod uwagę cały rok produkcji energii z fotowoltaiki, nie tylko dane miesiące. No i generalnie zobaczymy, będziemy monitorować to na falowniku, jakie są uzyski w ciągu wiosny, latem i jesienią. Jak to będzie, będziemy kręcić. Pokażę Wam, jakie są uzyski z takiego pochylenia, zamontowania paneli na ścianie na takich ekierkach. Ale zanim to ogarnę, to
Nie mam czasu zbytnio na takie roboty. Staram się tylko w sobotę, jak pogoda pozwoli, coś zaczynać robić. Dzisiaj to w sumie pierwszy dzień. Wcześniej trzeba było przywieźć tą stal z hurtowni. Jaki jest plus takiego jeszcze rozwiązania tych wymiarów? Bo zobaczcie, mamy 170 cm, ten najdłuższy profil, 130 i 40. Czyli mamy 170 plus 130, mamy 3 metry bieżące. No bo wiadomo, jak nie ma czym przewieźć. 3-metrowe profile miałem ucięte tylko na pół, laski 6-metrówki. Zażyczyłem sobie przeciąć je na pół do montażu na przyczepkę, do transportu na przyczepie, żeby można było to przewieźć. Także spoko wychodzi. Jeszcze dalszy etap będzie zadaszenie jeszcze z tego profila nad pompę ciepła, aby nie sypało śniegiem na nią, nie padał deszcz, tak jak nieraz zacina. Co prawda jest częściowo schowana pod dachem, ale to w całości jej nie zakrywa. Także trzeba będzie to zrealizować, jak będzie pogoda. Najważniejsze jest teraz zamontowanie paneli, aby mieć produkcję, żeby te panele, które kupiłem, już leżą praktycznie pół roku. Nie zamontowałem tego, nic z tym nie zrobiłem, ponieważ no, czas się skończył, pogoda się skończyła. Nie było możliwości, żeby to zrobić. Takie roboty niestety wymagają pracy przy otwartej bramie w garażu, spawanie i lakierowanie, także tutaj nie ma możliwości tego za bardzo w takim małym pomieszczeniu robić bez wentylacji. To wszystko na dziś i do następnego. Cześć, pozdrawiam.